W moim dzisiejszym filmie przedstawię Państwu historię niemieckiego żołnierza, który uciekł z obozu jenieckiego i przez 40 lat ukrywał się na terenie Stanów Zjednoczonych, posługując się fałszywą tożsamością. Dowiecie się, jakie przyniosło to skutki dla niego samego. To jedna z najbardziej fascynujących historii związanych z II wojną światową. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Letyshops, o której opowiem w dalszej części filmu. Historie jeńców z czasów II wojny światowej zawsze są ciekawe, ale historia Georga Gertnera, żołnierza niemieckiego Afrika Korps, jest szczególną z nich. Gertner po ucieczce z amerykańskiego obozu jenieckiego przez prawie 40 lat ukrywał się na terenie Stanów Zjednoczonych, posługując się fałszywą tożsamością i skutecznie wtapiając w amerykańskie społeczeństwo. Za takie życie zapłacił jednak dużą cenę. Historia Georga Gertnera zaczęła się w Świdnicy na Dolnym Śląsku. To właśnie tam w 1920 roku przyszedł na świat. Tam też skończył szkołę realną, a potem gimnazjum. Ale jego spokojne życie przerwała II wojna światowa. Tak jak wielu rówieśników, Gertner został zmobilizowany do niemieckiego Wehrmachtu. Trafił do jednostki, która w listopadzie 1942 roku wzmocniła siły Afrika Korps, niemieckiego korpusu ekspedycyjnego, który toczył zacięte walki z Brytyjczykami w północnej Afryce. Afrika Korps, mając charyzmatycznego dowódcę generała Erwina Rommela, odnosił początkowo spore sukcesy. Jednak wiosną 1943 roku sytuacja zaczęła się zmieniać na niekorzyść korpusu Rommela. Po zaciętych walkach w Tunezji siły Afrika Korps, pozbawione zaopatrzenia, zostały zmuszone do kapitulacji. W rezultacie tego w maju 1943 roku do alianckiej niewoli trafiło prawie 250 000 niemieckich żołnierzy. Był wśród nich Georg Gertner. Dla aliantów taka masa niemieckich jeńców była jednak poważnym problemem. Zgodnie z międzynarodowymi konwencjami jeńców trzeba było umieścić w obozach jenieckich z dala od linii frontu. A tymczasem Europa była nadal opanowana przez Niemców. W grę wchodziły więc tylko Stany Zjednoczone. W ten właśnie sposób w sierpniu 1943 roku Gertner wraz z tysiącami niemieckich żołnierzy Afrika Korps trafił do obozu jenieckiego w Deming w stanie Nowy Meksyk. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Letyshops, dzięki której możecie Państwo zaoszczędzić swoje pieniądze. Serwis zwróci na Wasze konto bankowe część środków wydanych na zakupy w sieci sklepów polecanych przez Letyshops, a jest ich już blisko 3000. Trwa okres wakacyjny, kiedy trzeba zarezerwować nocleg, kupić bilety czy wynająć samochód. A z Letyshops można to zrobić nie tylko szybko, ale i korzystnie. Wiele sklepów i serwisów bookingowych wprowadza tak zwane gorące cashbacki. Warto więc śledzić nowości na stronie Letyshops. Skorzystać z Letyshops można na kilka sposobów. Pobierając aplikację mobilną, wtyczkę przeglądarkową lub korzystając ze strony internetowej. Link do rejestracji w serwisie znajdziecie w opisie pod filmem. Myślę, że warto skorzystać i zaoszczędzić swoje pieniądze. A teraz zapraszam na dalszą część filmu. Takie obozy jak ten, do którego trafił Gertner,
utworzone zostały we wszystkich amerykańskich stanach. Łącznie przebywało w nich prawie 500 000 niemieckich jeńców. Warunki życia w tych obozach były jednak całkiem przyzwoite. Więźniowie mieli spore racje żywnościowe, łaźnie, opiekę medyczną, kino, książki i gazety, a także mogli uczyć się języka angielskiego. Bardzo często wykonywali różne prace budowlane, zazwyczaj w pobliskiej okolicy. Gdy wojna dobiegła końca, stało się jasne, że niemieccy jeńcy wrócą do swojej ojczyzny. Jednak perspektywa życia w Świdnicy, mieście, które znalazło się w granicach komunistycznej Polski, przerażała Gertnera. To właśnie wtedy w jego głowie narodził się plan ucieczki z obozu i Gertner rozpoczął do niej skrupulatne przygotowania. Uczył się języka angielskiego i gromadził pieniądze oraz narzędzia niezbędne do ucieczki. Obserwował również przejeżdżające w pobliżu obozu pociągi, zauważając po jakimś czasie, że niektóre z nich zatrzymują się na chwilę. Uznał, że tą drogą będzie miał największe szanse na skuteczną ucieczkę. Pewnego czerwcowego wieczoru w 1945 roku, wykorzystując odbywający się w obozie seans filmowy, wydostał się z obozowego baraku, a następnie niezauważony przez strażników przeciął okalające obóz druty kolczaste i zniknął w ciemnościach. Potem, jak zaplanował, wskoczył do przejeżdżającego obok pociągu towarowego. W ten właśnie sposób został zbiegiem, którego poszukiwały amerykańskie władze. Gdy udało mu się wyskoczyć z pociągu w jednym z kalifornijskich miast, postanowił udawać głuchoniemego. Spał w opuszczonych budynkach na przedmieściach i cały czas potwornie się bał, że zostanie złapany. Doszedł do wniosku, że aby nie dać się złapać, musi zmienić swoją tożsamość. W ten sposób został Denisem Wilesem, który miał stracić rodziców i wychowywać się w sierocińcu. Był jednak problem. Gertner tej roli musiał się dopiero nauczyć. Ameryka była w końcu dla niego zupełnie innym światem, którego jeszcze nie poznał i nie zrozumiał. Od tej pory Gertner jako Denis Wiles pracował dorywczo, zazwyczaj tam, gdzie nikt o nic nie pytał. Był więc pomywaczem w barach, zbierał bawełnę i owoce, był drwalem. W czasie tej ostatniej pracy miał wypadek i trafił do szpitala. Zaczął się wtedy obawiać, że zostanie zdemaskowany i aresztowany. I dlatego postanowił uciec ze szpitala. Szukało go FBI, a jego sprawę osobiście nadzorował szef FBI Edgar Hoover. W lipcu 1946 roku przeczytał w jednej z amerykańskich gazet, że niemieccy jeńcy zostali odesłani przez Amerykanów do Niemiec. Po przeczytaniu tej informacji postanowił wrócić do Niemiec. W tym celu udał się na południe w rejon rzeki Rio Grande, oddzielającej Stany Zjednoczone od Meksyku, z którego zamierzał udać się do Europy. Jednak w ostatniej chwili odstąpił od powziętego zamiaru i zdecydował się na pozostanie w Ameryce. Ta po prostu zaczynała mu się podobać. Liczył, że znajdzie w niej miejsce dla siebie. Mijały kolejne lata. W lecie pracował w miastach nad Pacyfikiem, zaś zimą w Sierra Nevada, gdzie po jakimś czasie założył szkółkę narciarską. W Sierra Nevada został nawet bohaterem po tym, jak w zimie 1952 roku dostarczył jedzenie pasażerom pociągu, który zasypała potężna lawina. O jego wyczynie pisała amerykańska prasa, ale nikt nie zwrócił wówczas uwagi na to, że widoczny na zdjęciu Denis Wise
to w rzeczywistości poszukiwany od lat zbiegły niemiecki jeniec Georg Gärtner. Druga połowa lat 50. nie zmieniła niczego w jego amerykańskim statusie. Nadal był poszukiwany przez FBI, dla którego złapanie Gärtnera stało się już sprawą czysto ambicjonalną. FBI ujęło bowiem wszystkich poszukiwanych niemieckich jeńców. Na wolności pozostał tylko Gärtner. Aby dopiąć swego, FBI zwróciło się o pomoc w tej sprawie do CIA, które poszukiwało Gärtnera między innymi w Niemczech i w Polsce. Było nawet tak, że jeden z agentów CIA przyjechał do Świdnicy, aby sprawdzić, czy przypadkiem nie wrócił on do domu. Ale okazało się, że rodzina Gärtnerów uciekła ze Świdnicy jeszcze przed zakończeniem wojny. Na początku lat 60. Gärtner zamieszkał w San Francisco. Tam przydarzyła mu się historia, która jeszcze raz przypomniała mu o strachu, jakiego wiele razy już doświadczył w Ameryce. Pewnego razu, gdy uprawiał jogging i biegł przez Golden Gate, podbiegł do niego jakiś mężczyzna i zakomunikował po niemiecku, że pamięta go z Afrika Korps. Tamta sytuacja sprawiła, że znowu zaczął się bać i znowu budził się w nocy oblany potem. Na jego strach wpływ miało także to, że amerykańska policja i wszystkie amerykańskie służby wzmogły swoją czujność po zamachu na prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Gärtner znowu czuł się sparaliżowany strachem. Zastanawiał się, jak z tego wyjść. W końcu postanowił zaangażować się emocjonalnie. Jego sympatią została amerykańska rozwódka z 2 dzieci. Życie we dwoje stało się dla Gärtnera znacznie łatwiejsze niż życie w pojedynkę. Ale Gärtner nadal był Wilesem i nie ujawnił żonie swojej prawdziwej tożsamości. To po pewnym czasie zaczęło psuć ich związek. Ale póki co żyli razem, wyglądając na typową amerykańską rodzinę. Potem przyszła kolejna sytuacja, kiedy strach znowu zajrzał mu w oczy. Stało się tak za sprawą artykułu opublikowanego w San Francisco Chronicle, którego autor Herb Kahn, wracając do sprawy poszukiwanego niemieckiego jeńca Georga Gärtnera, stawiał retoryczne pytanie. Ciekawe, czy Georg Gärtner chodzi dzisiaj ulicami San Francisco i jakie wrażenie robi na nim jego etniczna różnorodność. To pytanie jeszcze długo siedziało w jego głowie, nie pozwalając mu spokojnie spać. Ale życie biegło dalej. W latach 70. założył szkołę tenisową, która zapewniła mu dużą stabilność finansową. W organizowanych przez niego turniejach udział brały nawet takie gwiazdy tenisa jak Björn Borg. W trakcie jednego z takich turniejów zdarzyło się nawet tak, że stanął oko w oko z Herbem Kahnem, tym samym, który pytał retorycznie o niego w swoim artykule. Jednak dobra passa nigdy w życiu nie trwa długo. Renomowana szkoła tenisa musiała mieć szefa z jasną przeszłością. Gdy zaczęto go o nią pytać, znowu zaczął budzić się w nocy zlany potem. W końcu postanowił zostawić szkołę tenisa w San Francisco i wraz z rodziną przeprowadził się na Hawaje. Tam rozkręcił firmę budowlaną i nieco odetchnął. Ale nie trwało to zbyt długo. Jego żona zaczęła podejrzewać go, że za jego skrytością stoi jakaś mroczna przeszłość, która utrudnia ich relacje uczuciowe. Zakładała nawet, że ma na koncie jakieś poważne przestępstwo. I w końcu zakomunikowała, że odchodzi. I dopiero wtedy zdecydował się opowiedzieć jej o swojej przeszłości. To był punkt zwrotny w życiu Georga Gärtnera. Today, with her love and support, I've come forward to surrender
za namową żony ujawnił swoją prawdziwą przeszłość w stacji telewizyjnej NBC. W rezultacie tego posunięcia był przez wiele miesięcy przesłuchiwany przez FBI. Gdy dobiegło to końca, otrzymał decyzję amerykańskich władz, że może pozostać w Ameryce. Wtedy postanowił odnaleźć swoją rodzinę w Niemczech, w czym pomogli mu przyjaciele. Na początku 1986 roku Gertner przyjechał do Republiki Federalnej Niemiec. To były już zupełnie inne Niemcy niż te, które pamiętał, zanim jeszcze wyruszył na wojnę. Czuł z tego powodu rozczarowanie. Gdy przybył do siostry, okazało się, że jego rodzice, którzy zmarli kilka lat wcześniej, byli przekonani, że Georg bohatersko poległ na wojnie, a on przez 40 lat nie dał im żadnego znaku życia. Zaczął dotykać go syndrom niespełnionego obowiązku wobec rodziców. Potem przyszło kolejne rozczarowanie, gdy okazało się, że nie otrzyma w Niemczech wojskowej emerytury. Jakby tego było mało, z Ameryki nadeszła wiadomość o wniesionym przez żonę pozwie rozwodowym. Gertner usiłował wówczas jakoś poskładać swoje życie, ale mu to nie wychodziło. Popadł w głęboki kryzys tożsamości, bo nie wiedział, czy chce być z powrotem Niemcem Georgiem Gertnerem, czy powinien pozostać Amerykaninem Denisem Wilesem. Te dwie postacie walczyły w nim do końca życia. Georg Gertner zmarł w dniu 31 stycznia 2013 roku w Boulder w stanie Colorado. W moim następnym filmie opowiem Państwu o obławie augustowskiej, operacji pacyfikacyjnej przeprowadzonej przez Sowietów w lipcu 1945 roku w rejonie Suwałk i Augustowa. Dowiecie się, co wiemy o tej operacji, a czego jeszcze nie wiemy. Ten film zatytułowałem Augustowski Katyń. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam mecenasowi mojego kanału, samorządowi województwa lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. Celami tego programu są m.in. pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantor internetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.